Cześć, siemanko, witam w moim garażu. Dzisiaj tak jakby druga część filmu poprzedniego, czyli przycisku dzwonkowego, tego dzwoneczka, który montowałem tutaj do otwierania bramy garażowej z napędem EcoStar Liftronic 500 zł, już jest 800, także muszę kupić sobie nową EcoStar Liftronic 800, bo to za 800 plus będzie, tak? W poprzednim filmie mówiłem, że pozamawiałem różne rzeczy i czekam aż przyjdą. No i właśnie dotarły i zaraz wszystko Wam pokażę. Ci, którzy nie oglądali poprzedniego filmu, no to odsyłam Was do gdzieś tam, to będzie chyba tamtego filmu, żeby móc oglądać tą historię w całości. Paczuszka dotarła, w sumie 2 paczki, ale tamta będzie na później, znaczy na kiedy indziej. Co tutaj do mnie przyszło? 4G Smart. O, jakieś kurde dziwne znaczki. Router 4G na kartę SIM. Ja go w sumie odpakowałem, sprawdziłem i nie podoba mi się. Także on idzie do zwrotu. Drugi router 4G, takie maleństwo. Podłączyłem go sobie w domku, przetestowałem, skonfigurowałem. Wszystko elegancko, no. Takie coś. Mini Smart Switch. Smart Garage Control. Sterownik do napędu bramy garażowej. Wi-Fi Smart Camera. Home Security Camera. Kurde, ja chciałem do garażu. Nie wiem, czy będzie działać. W domu działała, bo sprawdzałem. Mam trochę syf w garażu, to na podłodze to nie jest wcale kupa. Na pierwszy ogień idzie to. Wszystkie te rzeczy kupiłem z AliExpress, także linki będziecie mieli w opisie. Smart Garage Control. Łatwa instalacja, jest instrukcja. Tutaj są taśmy, kątowniczek, wkręciki, mocowania i nawet trytki. Tutaj też są taśmy. To jest jedna część czujnika otwarcia bramy. Tutaj mamy drugą część. Jak się one rozłączą tam na jakąś odległość i od razu w aplikacji dostanę powiadomienie. Można też sobie zamontować jakąś syrenę albo coś. I tak to wygląda. Długi przewód do tego czujniczka. Zasilanie normalnie na 230 V. Wejściowo jest od 100 do 240 V. Output no, bo tutaj te przewody, które wychodzą, one nie mają tutaj żadnego napięcia. To po prostu będzie podłączone tak jak mam te przyciski dzwonkowe ze sobą i jak w aplikacji nacisnę otwórz garaż, to one wtedy się zewrą tak jakby i garaż się otworzy. Później pyk, zatrzyma, pyk, zamknie, no i tak w kółko i tak w kółko. Sterownik do otwierania bramy garażowej do napędu kupiłem na AliExpress i zapłaciłem za niego 41 zł prawie. Link zostawię w opisie, no i może jakieś kody rabatowe wrzucę, także jeśli ktoś będzie chciał, to może skorzystać. Mini Smart Switch z AliExpress. Dałem za to 10 zł. Takie maleństwo. Tutaj mamy schemacik, co i jak się tutaj podłącza. Jednokanałowy. Trzeba pamiętać, że przeważnie większość tych urządzeń działa na Wi-Fi 2,4 GHz. One współpracują z aplikacją Tuya. Kolejną rzeczą, która do mnie przyszła, jest taki oto router, za którego na AliExpress dałem 115 zł. Też zostawiam w opisie link, aczkolwiek ja go będę zwracał, bo nie podoba mi się. Tutaj mamy przewód LAN, zasilacz, instrukcja. No i tak wygląda ten router. Tutaj ma takie podnoszone antenki. Czy to naprawdę są antenki? Tego nie wiem. Czy to tylko po prostu taki bajer jest? U mnie coś się nie sprawdził ten model, z tego względu, że jak go podłączyłem, no i robiłem później tam speed testa, to strasznie wolny internet był. Może przypadek, może nie, nie wiem. No ale 2 routery do jednego garażu mi potrzebne nie są. A zamówiłem ogólnie 2, żeby mieć z czego wybrać. No i ten leci z powrotem do Chin. Teraz mój faworyt. Zostawię oczywiście instrukcja. Tu po chińsku, tu po angielsku. Ogólnie konfiguracja nie była skomplikowana, bo w zasadzie wszystko zadziało się automatycznie. Adapter do karty SIM, przyrząd do wyciągania i wkładania karty SIM, bo tutaj ona jest tak dosyć głęboko. Ja mam kartę Aero 2. To jest taki bezpłatny dostęp do internetu. Znaczy kiedyś był, teraz to się nazywa inaczej. Tam po prostu internet jest ograniczony, ale można sobie wykupić jakieś pakiety. Ja sobie wykupiłem testowo na miesiąc za piątaka. Tam jest chyba 3 giga danych. Włożyłem kartę SIM, podłączyłem to do zasilania
No i w sumie tyle. No i od razu działało, bez jakichś tam kombinacji. Hasło do tego routera jest tutaj z tyłu, tutaj są wszystkie informacje, tam TP i TD. Oczywiście to hasło później się zmienia, bo podejrzewam, że we wszystkim, w każdym jednym jest takie samo. W sumie bez wchodzenia w tą konfigurację, zalogowałem się danymi, które są tutaj i Wi-Fi już w telefonie śmigało. Za ten router na AliExpress dałem 88 zł niecałe. Także ten zostaje. Dlaczego? Bo jest tańszy. No i tutaj ostatni produkt, jaki zakupiłem na AliExpress. Kamera. Ona ma mikrofon, głośnik, także można prowadzić komunikację w dwie strony. Instrukcja. Jest tutaj ta kamera. Tutaj ma jakieś lampeczki. Tutaj jest gwint, żeby sobie ją zamocować. Gwint do przykręcenia kamerki. Tutaj jest montaż, kołeczki, śrubki, wszystko jest. Ładowarka, przewodzik USB typu C. Jakiejś wielkiej jakości z tego nie oczekuję. Bardziej chodzi mi o to, żeby od czasu do czasu zerknąć, co się dzieje w garażu. Może nie tyle patrzeć, kurde, jak pająki sobie chodzą. Nie chcę ich podglądać. Bardziej chodzi o to, że czasem zamknąłem garaż i później, kurde, tak sobie myślałem, zamknąłem go czy nie zamknąłem? A tak sobie zerknę. Będę miał czujnik otwarcia bramy, a poza tym na kamerce też będę widział, jak brama będzie otwarta. Za tą kamerkę dałem 75 zł. Także cena to jest jak za darmo na AliExpress. Linki też zostawię w opisie. Można sobie zapisywać nagrania na kartę microSD i tam jest pod tymi śrubkami przycisk reset. Testowałem, da się powiedzieć, normalnie słychać z tego. Przeważnie jak zamawiam coś dużego, to kurier jak dzwoni, to mu mówię, że zaraz zejdę, tworzę garaż i on to wrzuca do garażu. No to teraz po prostu kurier zadzwoni, a ja mu powiem: panie, podjeżdżaj, tam garaż jest otwarty. On sobie wejdzie, wrzuci mi paczkę, ja powiem dziękuję, no i zamknę garaż. Nie będę musiał nawet dupy ruszyć. Możemy słuchać, możemy rozmawiać, możemy mieć podgląd na żywo. Jest lekkie opóźnienie, podejrzewam, że to też zależy od prędkości internetu. Możemy sobie nawet uruchomić wykrywanie ruchu, wykrywanie człowieka, bo na przykład jak ustawiłem sobie wykrywanie ruchu i przechodziłem obok pokoju przy otwartych drzwiach, to na telefonie, kurde, włączył się alarm, że jakiś intruz gdzieś się tam kręci. Także no, chyba działa. Najważniejszą rzeczą w sumie, o której już myślałem od długiego czasu, był ten sterownik bramy garażowej, żeby móc zdalnie z każdego miejsca na świecie sobie otworzyć bramę i ją zamknąć. No i do tego potrzebujemy internet i potrzebujemy sterownik. Ludzie przerabiają takie jakieś podobne switche, żeby to z drugiej strony nie wychodził prąd. Kombinacje jakieś tam za 4 dychy kupiłem gotowy sterownik z czujnikiem otwarcia, także myślę, że będzie spoko.